słownikowy.pl. Kiedy sommelierzy degustują wino, na pewno widzieliście to nieraz, w kieliszku wąchają, kosztują i mówią: to jest wino z takiej plantacji, z tego rocznika, na tym zboczu wzgórza rosły winogrona. No i oczywiście większość osób potrafi co najwyżej rozróżnić kolor wina. No, ci bardziej zaawansowani rozróżnią jeszcze rodzaj wina, ale jak to się dzieje, że sommelier jest w stanie rozpoznać dwa roczniki z tej samej plantacji? Nie dłużej. Jest winnica, jest człowiek, który od lat, od pokoleń robi to samo z tymi samymi winogronami w ten sam sposób, nawet w tych samych beczkach, i jakoś nagle smakuje to wino inaczej, w innym roku. Od tego pochodzi słowo terroir. Czyli sommelierzy wymyślili określenie na opisanie tych wszystkich drobnych rzeczy mających wpływ na smak wina, cechujących konkretną plantację, konkretną uprawę, i właściwie można to słowo przetłumaczyć jako siedlisko, miejsce na ziemi, gdzieś otoczenie najbliższe, i to samo znajdziemy w herbacie. Choć słowo terroir pochodzące z francuskiego wymyślili właśnie sommelierzy do pracy z winem, herbaciarze również go używają, ponieważ herbata także ma swoje terroir. No i trudno jest w naszej pracy rozróżnić między sobą dwa roczniki herbaty, ponieważ herbata nie przechowuje się tak jak wino. Wiecie, gdybyśmy potrafili zabutelkować susz herbaciany z danego roku i po 10 latach go otworzyć i porównać z bieżącym, byłoby to możliwe, ale tak naprawdę susz, który choćbyśmy w najlepszych warunkach przechowali, po 10 latach jest już zupełnie inny niż początkowo. Stąd możemy sobie co najwyżej zapisać i pamiętać, jak smakowała herbata z zeszłego roku, i porównać z bieżącą. Stąd troszeczkę mniej tutaj do czynienia mamy z rocznikami, ale więcej z plantacjami, ponieważ słowo terroir oznacza bardzo dużo rzeczy. Przede wszystkim to, w jakich warunkach uprawiana jest herbata, jaką ma glebę, jaki jest kąt nachylenia, jakie rośliny uprawiane są dookoła, albo same rosną, niekoniecznie uprawiane przez samego plantatora herbacianego. Pomijamy to, co sam plantator robi, czyli zakładamy, że jest to niezmienne, że zawsze produkuje tę samą herbatę w ten sam sposób, z tych samych roślin. No i co musimy tutaj jeszcze wziąć pod uwagę? Ano przede wszystkim pogodę i klimat. Klimat to jest coś, co właściwie będzie naturalne dla tego miejsca zawsze. Pogoda za to może być zmienna każdego roku. Może być wcześniejsza wiosna, bardziej ciepła, więcej deszczu, mniej wiatru. Wszystko to ma wpływ na smak herbaty. Zastanówmy się, jaki. Zacznijmy więc po kolei. Co ma wpływ na smak herbaty i co możemy w herbacie poczuć, jak taki sommelier? Jesteśmy w stanie stwierdzić na przykład, jakie było nasłonecznienie, jaka była wilgotność. Zacznijmy może od gleby, ponieważ będzie to coś zupełnie niezmiennego na plantacji. Mamy jakąś plantację, ona siłą rzeczy co roku ma taką samą glebę. Tutaj jest kwestia, jak bardzo przepuszczalna jest ta gleba, czyli jak dużo wody jest w stanie w niej stać, ponieważ herbata nie lubi stojącej wody. Do tego dochodzi nachylenie. Kiedy mamy plantację gdzieś w górach, najlepiej herbata się tam czuje, no to woda deszczowa spływa i nie stoi. Herbata lubi bardzo dużo wody, ale nie lubi stać w wodzie, więc przede wszystkim przepuszczalność gruntu idzie w parze z tym nachyleniem i zapewnia odpowiednią cyrkulację wody, to żeby herbata była dobrze nawodniona, ale nie miała warunków bagiennych. No i oczywiście gleba może mieć różną mineralizację. Herbata przyswaja minerały z gleby, co odbija się w smaku, w naparze. Jeżeli jest to bardziej mineralna gleba, no to wtedy czujemy, powiedzmy, gdzieś taką mineralność w listkach. Może też być sytuacja, że używamy antycznych drzew. O tym warto osobno opowiedzieć, ale na pewno zauważyliście, że słynne herbaty Puer, Gushu pochodzą z starych drzew. No i dlaczego się w sumie tak cieszymy? No, najważniejsze jest to, że stare, wielkie drzewo ma bardzo rozbudowany system korzeniowy i jest w stanie wyciągać minerały, których młode krzaczki siłą rzeczy nie są w stanie sięgnąć w glebie. Stąd mineralizacja jak najbardziej jest do wyczucia w naparze, w listkach herbacianych. Druga sprawa to pH gleby, ponieważ im jest kwaśniejsza, tym więcej tych minerałów się przyswaja. No i tego właściwie nie jesteśmy w stanie zmienić, na to nie mamy wpływu. No oczywiście mamy poniekąd wpływ na to, co rośnie wokół herbaty, co rośnie wokół naszej plantacji. Bywa, że są to na przykład takie drzewa iglaste, które gdzieś zostawiają jakąś tam nutkę. Bywa, że są to drzewa owocowe, którymi również jest w stanie herbata przesiąknąć, ale najciekawsze jest to,
tego, że plantatorzy, którzy uprawiają organiczne herbaty, mogą na przykład sadzić wokół swoich upraw rośliny, które smakują owadom bardziej niż herbata. No bo siłą rzeczy, kiedy nie opryskujemy herbaty, zlatują się robale, niszczą nasze uprawy, więc się tu okazuje, a tu obok rośnie coś smaczniejszego i te robale już się rzucają na herbatę, ale stwierdzają, to jest lepsze. No i po pierwsze, mamy mniej robali, co również ma wpływ na smak, o tym za chwilkę, ale też te rośliny, na przykład bambus, mogą przekazać jakiś swój aromat herbacie. I to się tak może wydawać trochę dziwne, no jak to, liść rośnie w lesie i on już pachnie, zrywamy go, nie czujemy. Okazuje się, że po obróbce i jednak jesteśmy w stanie wyczuć gdzieś nutkę, właśnie najczęściej o tym się mówi, jakichś iglastych, sosnowych zapaszków. Kolejna sprawa to nasłonecznienie. Herbata wymaga odpowiedniej ilości słonecznych godzin. Co to znaczy? Nie chodzi o to, że mówimy o miejscu na kuli ziemskiej, które ma gdzieś, powiedzmy, wschód słońca o tej i zachód o tamtej, więc doba trwa tyle, a dzień tyle. Ponieważ godzina słoneczna to tak naprawdę jest czas, w którym słońce świeci bezpośrednio na herbatę. No i tutaj musimy wziąć średnią. No, jeżeli są zachmurzone dni, słońca nie ma, no to oczywiście jest jasno, ale słońce bezpośrednio nie świeci na herbatę, więc może się okazać, że w ciągu całego dnia, który jest na przykład w środku lata i jest długi, mamy słoneczną 1 godzinę. No i słynne plantacje w Chinach często są zatopione we mgle przez połowę dnia. Często są deszcze, które wiążą się z chmurami. Słońca jest niewiele. Są za to uprawy, które w pełnym słońcu spędzają większość czasu. To ma wpływ na herbatę. Jaki? A no, okazuje się, że herbata musi się bronić. Herbata tak naprawdę lubi słońce, ale bez przesady. Więc kiedy herbata chce się bronić przed nadmiarem słońca, wytwarza w sobie więcej katechin, które z kolei, jeżeli robimy z niej herbatę czarną, bardzo łatwo przekształcają się w te rzeczy, które w herbacie mają kolor, czyli różnego rodzaju te arubiginy i tak dalej. Herbata po prostu daje ciemniejszy napar. No i oczywiście jest też inny smak, ale pierwsze co widzimy to ciemny napar herbaty. Możemy powiązać to od razu z wilgotnością, bo kiedy nie mamy słońca, no to siłą rzeczy jest wilgotno, ponieważ są chmury, jest mgła. Herbata bardzo lubi wilgotność, zwłaszcza wysoką. Kiedy jest jej mniej i kiedy na przykład wieją wiatry, ponieważ wiatr siłą rzeczy rozpędza nam tę mgłę, rozpędza chmury, ale również wysusza herbatę, wysusza też glebę, która, jak wiadomo, nie może mieć bardzo dużo wody, herbata nie lubi stać w niej, ale znowu zasucha też nie jest ok. Wietrzny klimat rozpoznajemy po tym, że roślina popada w stres. Zestresowana herbata zaczyna się bronić, zamyka aparaty szparkowe na liściach, to jest taki organ, który służy do wymiany gazowej, no i produkuje troszeczkę inną kompozycję substancji w środku. Zestresowana herbata gromadzi również zapasy. Jest nieco słodsza w naparze, no i troszeczkę bardziej aromatyczna. Z tym również wiąże się wysokość i nasłonecznienie także, ponieważ im wyżej, tym herbata rośnie wolniej. Mniej ma wody, no i wszystko odbywa się troszeczkę powoli, bardziej, więc herbata zdąży zgromadzić więcej różnych aromatycznych substancji w swoich liściach. Kiedy uprawiamy herbatę nisko, w bardzo wilgotnym miejscu, można powiedzieć w takich idealnych warunkach, to po prostu herbacie jest zbyt idealnie, rozrasta się dziko, za bardzo rośnie, za szybko rośnie, no i jest troszeczkę taka jakby rozcieńczona, można by powiedzieć. Liście są rozcieńczone, ponieważ w tym samym czasie, gdyby plon był dużo mniejszy, herbata zgromadziłaby w sobie więcej wszystkiego, co odpowiada oczywiście za smak w ostatecznym rozrachunku. Jest kilka rzeczy, których moglibyście się nie spodziewać jeszcze, a zalicza się ich do terroir. Mam tu na myśli wspomniane wcześniej robale, ponieważ kiedy nie opryskujemy naszej plantacji, pojawiają się szkodniki, które w mniejszej lub większej części są w stanie nadgryźć nasze liście. No i herbata broni się. Nie dość, że stara się zagoić nadgryzione miejsca na liściach, więc wydziela trochę tak jak drzewo, któremu obetnie się gałąź, puszcza żywicę. Tak samo herbata wydziela różne substancje, które mają zabezpieczyć resztę liścia w okolicy tej rany, a te substancje z kolei wpływają na smak. To jeszcze herbata, bojąc się robali, to może być dla Was ciekawostka, jest w stanie wydzielać substancje aromatyczne, które mają za zadanie zwabić drapieżniki, które mogłyby żywić się
tymi robalami, które żywią się herbatą. Wyobrażacie sobie? Skomplikowane, ale herbata ma własny sposób na samoobronę przed owadami. I to też zostawia gdzieś nutkę w naparze już w samej herbacie. Do tego na pewno słyszeliście o herbatach, które nazywają się Frost. Produkuje się je w Indiach, pojawia się tam słówko Frost. Jest to herbata, no trudno powiedzieć, że wczesnowiosenna, taka trochę zimowa. Chodzi o to, że w niektórym klimacie, gdzie mrozy powiedzmy nie występują, herbata ma się świetnie, nagle może się pojawić parę mroźnych dni. Zniszczone mrozem listki herbaciane zaczynają już nieco się utleniać jeszcze na krzaczku i je też się zbiera i to również ma jakiś ciekawy wpływ na smak herbaty. Do tego dochodzi to, co robi już sam powiedzmy producent i co jest związane z pogodą. Zauważcie, herbata musi zwiędnąć. Powinna wtedy złapać trochę słońca, leży sobie na otwartym powietrzu, no ale może się okazać, że okres jest deszczowy, chmury, wilgotno i nie możemy zostawić rozłożonej herbaty gdzieś na otwartym powietrzu, bo spleśniałaby. Stąd zabieramy to gdzieś pod dach, tam staramy się to wysuszyć, wspomagamy to dodatkowo, no i smak jest całkiem inny, więc pogoda może wpłynąć również na smak herbaty przez to, że zmusza uprawcę do zrobienia innych rzeczy, przesunięcia powiedzmy zbiorów, zmiany obróbki herbacianej. Wszystko to zauważymy w naszej czareczce. Zaparzyłem dla Was dwie herbaty. Lankijską, czyli Ceylon, i kenijską, czyli Kenię. Ma to na celu zilustrować to, o czym mówiliśmy, no bo jak sami widzicie, terroir to jest temat tak rozbudowany, tyle rzeczy ma wpływ na smak herbaty, że właściwie trudno o tym mówić bez przykładu. Trudno też się tego nauczyć, nie mając doświadczenia z samą herbatą. Wybrałem te dwa miejsca, ponieważ no, nie da się porównać powiedzmy roczników. Nie możemy porównać sobie tegorocznej Kenii z zeszłoroczną Kenią, bo ta zeszłoroczna nie będzie smakowała w tym momencie tak, jak smakowała, kiedy ją zebrano i porównanie nie jest ścisłe. Stąd moglibyśmy porównać dwie kenijskie herbaty ze sobą, ale to jest za trudne, ponieważ one są zbyt do siebie podobne. Tym się zajmują kiperzy, którzy już są profesjonalistami i którzy przy przemysłowych herbatach odpowiadają właśnie za zrobienie przepisu na blend, ponieważ blend ma zawsze smakować identycznie, a herbata przez terroir zawsze smakuje inaczej, więc trzeba to zmieszać w takich proporcjach, żeby smakowało tak jak rok temu. Dlatego też, jeżeli będziecie robić sobie w domu takie testy, nie kupujcie marketowej herbaty, nie kupujcie blendu, ponieważ no się Wam to nie uda po prostu. Kupcie sobie z konkretnej plantacji. Ja wybrałem Kenię i Sri Lankę właśnie dlatego, że są to herbaty do siebie powiedzmy podobne, są dostępne, ponieważ są to najwięksi na świecie producenci herbaty. Są obie czarne, obie tej samej gradacji, no i różnią się przede wszystkim terroir. No wiadomo, Kenia jest na równiku, Sri Lanka 7 stopni na północ, jak się nie mylę, czyli tam przeszło 700 km od równika, ale no wiecie, to tak jak przez całą Polskę, z Zakopanego do Gdańska, no nie jest to inna strefa klimatyczna, więc jest to w jakiś sposób tam porównywalne. Herbata ma swoje ulubione warunki, w których rośnie. I to chciałbym Wam zilustrować. Przygotowałem dla Was specjalną grafikę, wykresik, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Przede wszystkim zauważcie wilgotność. Na czerwono, na całym tym wykresie zaznaczyłem to, co herbata lubi najbardziej. Z kolei osobno Sri Lankę i Kenię. Wilgotność herbata lubi sobie w granicach 80 i 90%. Sri Lanka się tutaj mieści, Kenia poniżej. Wysokość, zauważcie, czerwona kreska to jest to, co lubi herbata. No, oczywiście herbata rośnie i od 6 metrów nad poziomem morza, gdzieś tam w Stanach, aż po kilka tysięcy, więc ona rośnie wszędzie, ale uchodzi najlepsza wysokość uchodzi 1500 metrów nad poziomem morza, wtedy herbata najfajniej plonuje. No i Kenia jest powyżej tego, za to Sri Lanka
no widzicie, od 600 do 1200 jest niżej, ale no jak najbardziej jest bardzo duża produkcja. Co do temperatury, oba te miejsca się mieszczą w przedziale. Herbata jest stosunkowo tolerancyjna. Od 12 do 32 stopni służy jej temperatura. Kenia 24, Sri Lanka 18, więc mieścimy się tutaj. Na Sri Lance nieco chłodniej. No i opady. To jest istotne. Opady to jest coś, co najbardziej będzie nam tutaj wyróżniało te herbaty. Kenia jest dużo poniżej ulubionej ilości herbacianej, za to Sri Lanka dużo powyżej. Zauważcie, łączy się to z wilgotnością. Na Sri Lance jest bardziej wilgotno, więcej deszczu i uprawy są niżej. W Kenii uprawy wyżej i jest suszej. Zarówno niższa jest wilgotność powietrza, jak i mniejsze są opady. No to mając już wiedzę, o której wcześniej mówiliśmy, możecie sobie wyobrazić, jak wygląda mniej więcej to terroir. Warto wspomnieć jeszcze o czymś, czego tutaj nie ma, czyli o tej słonecznej godzinie, czyli o tym, ile słońca mają te herbaty. W Kenii jest więcej, stąd herbata kenijska jest lepiej nasłoneczniona i ma bardziej sucho. Jaki jest efekt? No przede wszystkim widzimy to już w kolorze. Herbata kenijska wyszła nam ciemniejsza, czyli zgadza się to, co mówiłem. Herbata ze Sri Lanki nieco jaśniejsza. No, obie pachną bardzo podobnie. No to siłą rzeczy były wybrane bardzo podobne. Bardziej cytrusowa jest cytrusowa. No, wiadomo, posługujemy się opisami kiperskimi. Nie ma tu cytrusów. Nutkę gdzieś cytrusów wyczuwam w tej herbacie ze Sri Lanki. Herbata kenijska jest bardziej korzenna. Co więcej, obie mają wyczuwalną goryczkę, są ściągające, cierpkie. Ale mam takie poczucie, że herbata kenijska jest podkręcona, tak jakby głośniej. Jeżeli gra ta sama piosenka, to w Kenii troszeczkę jest głośniej. Jest tam wszystkiego więcej. Jest bardziej cierpka, bardziej gorzka, ale też ma więcej słodyczy na końcu, więcej tego aromatu, jest silniejsza pod tym kątem. I jeżeli miałbym na przykład ją zrobić z mlekiem, tak jak się robi w Kenii, to bardziej to pasuje niż ta herbata lankijska. Ona jest taka lżejsza, bardziej orzeźwiająca, subtelna, gdzieś z tymi cytruskami. Pod mleko nie do końca by to pasowało. Za to taka korzenna, nieco drzewna, słomiasta, kenijska herbata o wyraźnej goryczy pasowałaby do mleka. Mleko by tą gorycz nieco złagodziło, ale oczywiście to zupełnie na marginesie. Wyczuwamy różnicę. No i co Wam z tego przychodzi? Właściwie to widzicie, jak ja piję. No musicie skosztować. Musicie po prostu sobie sami porównać i zauważyć, jak duże różnice związane są właśnie z tymi warunkami, jakie panują na plantacjach i na uprawach. No i też przy zbiorach, chociaż akurat w przypadku czarnych herbat to nie ma takiego znaczenia. Cóż, wiąże się z tym też nadciągający wielkimi krokami sezon na Darjeelingi, bo teraz zaczyna się jesień, ale już niedługo będzie wiosna i znowu wszyscy będą się cieszyć, że są świeżutkie Darjeelingi. Jest to herbata, która słynie właśnie ze swojego terroir. Jest wiele ogrodów położonych blisko siebie i właściwie powinny smakować identycznie, a nie smakują. Co roku smakują inaczej. Leci to do nas samolotem. Czym prędzej, tym lepiej. Kto pierwszy skosztuje, ten się chwali. Porównujemy, jak to w tym roku wyszło, z którego ogrodu jakie i takie. To jest fajna przestrzeń, żeby sobie popracować z terroir, ale już na takim troszeczkę wyższym poziomie. Zachęcam Was zatem do kosztowania, zachęcam Was do zwracania uwagi na terroir. Warto sobie poczytać o konkretnych miejscach, skąd ta herbata pochodzi, zobaczyć, jaka jest wysokość. Bez problemu możecie w internecie znaleźć tam pogodę, średnie opady w tym miejscu, czy średnie temperatury. Możecie sobie zrobić takie wykresiki jak ja i się pobawić, porównać i sami zauważycie, że zaczynacie nabierać w tym biegłości i później będziecie mogli napić się u kogoś w gościach herbaty i powiedzieć: o, słońca coś było za dużo w tym roku na tych uprawach. I wszyscy będą mówić: tak, wymyślone, ale nie, tak to działa. Może macie jakieś doświadczenia z terroir, może są wśród Was sommelierzy, albo bariści, albo inne osoby, które właśnie posługują się też terroir na co dzień. Może macie ciekawe z tym doświadczenia, może przy herbacie od dawna ma to dla Was znaczenia. Może macie jakieś fajne przykłady poza tymi dwoma, które ja tutaj podałem. Dzielcie się z nami, pijcie, kosztujcie i do zobaczenia na czajnikowy.pl.